Seria Powołanie Dominikańskie odpowiada na pytanie, kim są i po co są Dominikanie. Naszym poszukiwaniom towarzyszą szczególne okoliczności. Ten film ukazuje się w czasie trwania wyjątkowego wydarzenia, odbywającej się tym razem w Krakowie kapituły generalnej, która gromadzi braci ze wszystkich kontynentów i podejmuje kluczowe decyzje dla zakonu na kolejne 3 lata. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl, a naszym gościem jest Krzysztof Popławski. Mój brat, który na co dzień mieszka w Rzymie, jest penitencjarzem w bazylice Santa Maria Maggiore. Do niedawna był socjuszem generała zakonu do spraw Europy Środkowej i Wschodniej, a także był prowincjałem polskiej prowincji zakonu. Porozmawiamy w tym odcinku o Dominikanach na świecie, w tym polskich Dominikanach na świecie. Witam Cię. Witam serdecznie. Krzysztofie, wspomniałem, że mieszkasz w Rzymie. Powiedz, na czym polega Twoja praca jako penitencjarza? Bo to może nie być jasne dla wszystkich. Razem z 12 braćmi z różnych krajów posługujemy jako spowiednicy w Santa Maria Maggiore, w jednej z bazylik papieskich. Spowiadamy w bardzo różnych językach, chyba razem ponad 20. Każdy z braci spowiada w różnych językach. Jest tak w Rzymie, że są te 4 bazyliki większe i od naszego papieża Piusa V od XVI wieku każda z tych bazylik jest oddana niejako pod opiekę, znaczy nie bazylik, tylko spowiednicy w tych bazylikach, pod opiekę różnych zakonów i właśnie Dominikanie spowiadają Santa Maria Maggiore. Czy jesteś jedynym Polakiem w tym gronie braci spowiedników Santa Maria Maggiore? Nie, w tym momencie jest nas 3 braci na stałe, a również ze względu na Rok Święty przyjechał 4 z braci, który nam przez ten rok pomaga. Okej. A powiedz, bo to jest rozmowa o braciach polskich, czy w ogóle Dominikanach na świecie. Domyślam się, a w zasadzie wiem, a nasi widzowie mogą się domyślać, że nie jesteście jedynymi w ogóle Dominikanami z Polski w Rzymie. Czy mógłbyś jakoś przybliżyć, czym się zajmują bracia Dominikanie w Rzymie, szczególnie Polacy? Rzym jest bogaty w obecność Dominikanów, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Zresztą jest kilka klasztorów, klasztory, które należą do kurii generalnej, klasztory, które należą do konkretnych prowincji, bo na przykład prowincja Irlandii, czy też prowincja Hiszpanii mają swoje klasztory. I nasi bracia, może zacznijmy od tego, że seniorem wśród naszych braci jest ojciec Wojciech Giertych, który co prawda mieszka na Watykanie, ale jest taką osobą jakby zbierającą nas wszystkich, zwłaszcza w okresie Wigilii. I ojciec Wojciech Giertych jest teologiem papieskim. Pozostali bracia, tak jak wspomniałem, Santa Maria Maggiore jest nas teraz 4 i jest bardzo spora grupa braci na Angelicum, czyli na naszym papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza. Są bracia wykładowcy i są bracia, którzy tam studiują. Obecnie tam wykłada poprzedni rektor, czyli ojciec Michał Paluch. Ojciec Dominik Jurczak jest dziekanem Wydziału Teologicznego. Mariusz Tabaczek jest wicedzdziekanem tegoż wydziału. Są bracia, którzy wykładają na Wydziale Nauk Społecznych. I tak jak wspomniałem, jest kilku braci, którzy studiują. Część z nich też przygotowuje się do tego, żeby również potem pracować na Angeliku. A powiedz, no bo rozmawiamy o Rzymie, na razie powiedzieliśmy o Rzymie, a czy bracia z Polski są też obecni w jakichś innych miejscach na świecie, albo czy podejmują jakieś inne ważne zadania związane z misją zakonu w jakichś miejscach takich międzynarodowych właśnie? Warto powiedzieć, że jest kilka klasztorów na świecie, które są pod bezpośrednią jurysdykcją generała.
ty też byłeś jako socjusz, Tak, jako socjusz odpowiedzialny za te domy. Tak, przez 3 lata. Nasz główny klasztor, czyli klasztor, gdzie znajduje się kuria generalna, to klasztor świętej Sabiny na Aventynie. Inne klasztory, które są pod tak zwaną jurysdykcją generała, czyli wspomniane Santa Maria Maggiore, oczywiście Uniwersytet Angelicum, następnie L'École Biblique w Jerozolimie. Tam przez wiele lat zawsze była jakaś obecność naszych braci. Ojciec Krzysztof Modras wiele lat był tam odpowiedzialnym za sprawy administracyjne, też był wykładowcą. To mój pierwszy przeor poświęcenia w Lublinie. Znawca języka koptyjskiego, niewielu jest na świecie. Tak. I teraz w tym momencie pracuje tam jako wykładowca ojciec Łukasz Popko i jest jeden z braci, który robi tam doktorat Rafał Wędzicki. Innym takim klasztorem pod bezpośrednią jurysdykcją generała jest klasztor we Fryburgu szwajcarskim świętego Alberta, gdzie również przez wiele lat byli obecni nasi bracia i jako wykładowcy, i jako studenci. Obecnie są tam tylko bracia studenci. I kolejny taki dom pod jurysdykcją generała to jest tak zwane Leoninum, czyli Leonina, czyli dom braci, którzy zajmują się krytycznym wydawaniem dzieł świętego Tomasza. Obecnie mieszkają w Paryżu. Przez wiele lat 2 naszych braci, Zbigniew Pajda i Paweł Krupa, byli częścią tego zespołu. Mhm. Więc to są te takie dzieła intelektualne, które podejmuje zakon i też w które są zaangażowani Polacy. A czy, nie wiem, polscy dominikanie prowadzą na świecie jakieś misje? Ty sam kiedyś, o tym nie wspomniałem na początku, ale miałeś pragnienie bycia misjonarzem. To, że zostałeś wybrany naszym prowincjałem, przeszkodziło w tym pragnieniu, ale... Nasi bracia, można powiedzieć o 2 rodzajach obecności. Znaczy jeden to jest związany bezpośrednio z naszą prowincją, czyli nasi bracia, którzy na przykład pracują w Stanach, czy w Niemczech, czy w Australii, podlegają, można powiedzieć, pod jurysdykcję też naszego prowincjała, czy są włączeni w bezpośrednią współpracę z danymi prowincjami. I też są bracia, którzy niejako punktowo pomagają w różnych prowincjach, czy też wikariatach. Wspominając o Tajwanie, rzeczywiście to był projekt generała Timothy'ego Radcliffe'a, by stworzyć wspólnotę braci, którzy będą przygotowywali się do pracy w Chinach. I tam w 2002 roku razem z ojcem Andrzejem Wójcikiem dołączyliśmy do tej wspólnoty. Chociaż ten projekt nie wyszedł tak, jak był planowany, został zawieszony, ale dzięki temu możemy powiedzieć, że jest tam 4 braci z naszej prowincji, właściwie 3, ponieważ ojciec Angelik Kicuła, który jest obecnie wiceprowincjałem i jest na Tajwanie od 2003 roku, w zeszłym roku poprosił o tak zwaną transfiliację, czyli żeby stać się w pełni członkiem tego wikariatu, a poza tym 3 naszych braci polskich, Andrzej Wójcik, Tomek Zaleski i Wojciech Golubieski, są częścią tej wiceprowincji. Tajwan to jedno z takich miejsc obecności polskich dominikanów na świecie, a czy mógłbyś powiedzieć o innych? Czy są jakieś inne? Są. Razem jest chyba około 50 braci polskich, którzy pracują w różnych miejscach na świecie. Warto wspomnieć, jednym chyba z pierwszych takich miejsc, gdzie nasi bracia zaczęli pracować misyjnie, to była Japonia. To była współpraca z prowincją Kanady, która miała tam swój wikariat. Był moment, że było tam nawet 7 naszych braci. Obecnie jest 2 naszych braci w Japonii. Natomiast z innych takich miejsc pod koniec lat 80. zaczęliśmy współpracę z prowincją niemiecką.
Dzięki temu nasi bracia pracowali i pracują w Monachium, obecnie w dwóch parafiach. Jest tam 4 braci, a 5 jest kapelanem w tak zwanych domach seniora. Przez wiele lat byliśmy obecni, jesteśmy w Stanach, chociaż zaczęło się to od naszego domu w Nowym Jorku, który był przeznaczony do pracy duszpasterstwa akademickiego i prowadzenia parafii przy Uniwersytecie Columbia. Przez wiele lat nasi bracia tam pracowali, skończyła się umowa i ten projekt w roku 2009 i od tego czasu współpracujemy z prowincją imienia Jezus, to jest prowincja zachodnia. Obecnie jest tam 2 naszych braci, którzy są włączeni w duszpasterskie projekty i na mocy tej współpracy od wielu, wielu lat 2 braci studentów zwykle wyjeżdża tam na taki roczny pobyt i studiują przy Uniwersytecie Berkeley. Mhm. Czyli mamy Stany Zjednoczone, Japonię, Tajwan, Niemcy. Jeszcze trzeba dodać Australię. Australia to jest takie miejsce, gdzie od lat, chyba końcówka 50., początek lat 60., w Melbourne nasi bracia zaczęli posługiwać dla polskich emigrantów, którzy tam trafili po II wojnie światowej. Był tam ojciec Chrostowski, potem był ojciec Koperski. Przez wiele, wiele lat bardzo pięknie tam pracował ojciec Dominik Jałocha, który zmarł parę lat temu. Ta praca polegała na posłudze w 3 różnych parafiach i też ojciec Dominik stworzył tak zwany dom, czyli Dominikański Ośrodek Młodzieży. Potem też otworzył szkołę dla dzieci polskich, czy dla dzieci z rodzin polskich, żeby miały okazję uczyć się języka polskiego. I to była jedna nasza bardzo konkretna obecność w Melbourne. Przez jakiś czas też ojciec Andrzej Fornal pomagał ojcu Dominikowi. I potem nasz biskup, ojciec Fisher, Anthony Fisher, obecny biskup Sydney, będąc kiedyś w Nowym Jorku, odwiedził naszych braci, kiedy tam pracowali. I po tym pobycie napisał do mnie, czy nie chcielibyśmy czegoś podobnego stworzyć w Australii. I tak po kilku latach myślenia, jak mogłaby ta nasza obecność wyglądać, obecnie powstał tam dom naszej prowincji, gdzie jest 3 naszych braci pracujących i w duszpasterstwie akademickim, i w parafii. I też dodać jeszcze warto, bo oni wszyscy jakby należą do tego samego domu, tego domu w Sydney, zarówno obecnie ojciec Stanisław Ligenza, który jest w Melbourne, w miejscu ojca Dominika. Również w Melbourne jest ojciec Krzysztof Sonek, który jest wykładowcą na uniwersytecie. Więc to jest nasza obecność w Australii. Mhm. Zwiedziliśmy prawie wszystkie strefy czasowe w tym momencie, ale warto chyba też wspomnieć o tych bliskich i ważnych zaangażowaniach braci za wschodnią granicą Polski. Tak, to od samego początku, jak tylko otworzyła się taka możliwość, nasza prowincja była tam obecna. Dużo wcześniej, w latach 70. i 80. bardzo regularnie jeździł na tereny wtedy Związku Radzieckiego ojciec Aleksander Hałke-Ligowski. On był takim łącznikiem. I po 89 roku można powiedzieć, że nasi bracia, gdzie tylko była możliwość, tam pracowali. Litwa, Łotwa, Estonia, oczywiście Ukraina, Białoruś, też i obecnie Rosja. Pewnie wrócimy do tego tematu w kontekście wikariatów, bo dosyć szybko, na początku lat 90. zdecydowano, że stały się to wikariaty generalne, czyli podlegające pod generała, ale oczywiście można powiedzieć, z przeważającą obecnością braci z naszej prowincji. I potem,
kiedy była decyzja o zlikwidowaniu wikariatów generalnych, w 2016 roku kwestia Ukrainy została przekazana pod bezpośrednią jurysdykcją naszej prowincji. I teraz oczywiście jest to sytuacja wyjątkowa obecnie ze względu na wojnę. Jest tam obecnych ponad 20 braci, zarówno Polaków, jak i Ukraińców, i pracują w 5 miejscach. Jedno to oczywiście Kijów jako główny konwent tego wikariatu prowincjalnego na Ukrainie, gdzie jest między innymi znany Instytut Świętego Tomasza, który też ma współpracę z Angeliką, z Uniwersytetem w Rzymie. Są nasi bracia w Fastowie, to bardzo znana i niezwykle piękna działalność Miszy Romaniwa właśnie w Fastowie. Są nasi bracia w Chmielnickim, w Czortkowie i w Lwowie. I jeszcze 2 braci w Charkowie. Tak. Miejmy nadzieję, że to miejsce się utrzyma, choć to cały czas niepewna sytuacja. Wydaje mi się, że zapomnieliśmy jeszcze o polskich braciach pracujących w Irlandii. To chyba taka mocna obecność. Tak, to prawda. Dziękuję, że o tym przypomniałeś. Jak pamiętamy, przynajmniej niektórzy, kiedy otworzyła się możliwość, kiedy Polska stała się częścią Unii Europejskiej, Irlandia była jednym z miejsc, gdzie udała się chyba największa grupa Polaków. W którymś momencie było tam ponad 1 milion Polaków. I to było też bardzo piękne, że w 2005 roku prowincjał irlandzki zwrócił się do naszej prowincji o wysłanie braci, którzy by się zaopiekowali także tą emigracją. I wtedy w 2005 roku pojechało tam w 2005-2006 2 naszych braci, Marek Grubka i Marcin Lisak. Potem kolejni bracia, którzy pracowali oczywiście w Dublinie, ale w Dublinie są 2 klasztory, więc zarówno w St. Saviour w centrum, jak i w Talach. Pracowali w Galway, pracowali też w Limerick, więc ta obecność, która wtedy się rozpoczęła, trwa do dzisiaj. Część braci stała się, znaczy oni nie tylko pracowali dla Polaków, i włączyli się też w pracę irlandzkich współbraci. I też warto wspomnieć, że od tamtego czasu, chyba od roku 2006, również nasi bracia studenci jeździli tam na taki rok. To była propozycja, to też bardzo pięknie świadczy o prowincji irlandzkiej, to była propozycja do wszystkich prowincji stworzenia takiego roku jakby propedeutycznego do studiowania teologii. I tam byli bracia i z Polski, byli bracia ze Słowacji, byli bracia z Malty, którzy przez rok jakby wspólnie żyli w klasztorze St. Saviour, tam też mieli wykłady, ale też polscy bracia pomagali naszym duszpasterzom na miejscu. I ta współpraca, tak jak wspomniałem, trwa do dzisiaj. Nie wymieniłem jeszcze jednego miejsca, też gdzie nasi bracia od początku byli obecni w Trali. Więc to tak, jeżeli mówimy o Irlandii, bardzo dobrze, że wspomnieliśmy o tym. Wspomniałeś o tych różnych rodzajach jednostek. Pojawiło się słowo wiceprowincja, wikariat prowincjalny, wikariat generalny. Czy mógłbyś jakoś przybliżyć naszym słuchaczom, widzom, naszym przyjaciołom, co to w zasadzie znaczy? To jest bardzo długa opowieść, więc postaram się ją bardzo skrócić. W latach 70., kiedy można powiedzieć chyba to na podstawie tych też różnych ruchów zmierzających do wyzwolenia też na różnych kontynentach, powstały tak zwane wikariaty generalne. To były miejsca obecności dominikanów, które szczególnie chciał wesprzeć generał i które miały podlegać pod jego bezpośrednią jurysdykcją.
Czyli wtedy pojawiły się takie jednostki naszego zakonu, jak prowincja, czyli to, co powinno być naturalną, właśnie wiceprowincja, czyli coś mniejszego, co daje nadzieję na to, że kiedyś stanie się prowincją, wikariaty generalne, no i wikariaty prowincjalne, które podlegały bezpośrednio pod prowincję. I w 2010 roku, w czasie kapituły w Rzymie, na mocy pewnej takiej ewaluacji stwierdzono, że jakby model wikariatów generalnych chyba się wyczerpał. I żeby maksymalnie uprościć dla dobra misji i dla dobra pracy naszej, też żeby zmniejszyć obciążenia administracyjne, zdecydowano, że będą tylko 3 sposoby zarządzania, czyli prowincja, wiceprowincja i wikariat prowincjalny. I w tym 2010 roku było 10 wikariatów generalnych, które w ciągu 6 lat miały stać się albo niezależnymi jednostkami, czyli wiceprowincją lub prowincją, albo być oddane pod opiekę bardzo konkretnym prowincjom. I to się dokonało, właściwie ten proces, w którym też miałem okazję brać udział, został zakończony definitywnie w 2017 roku i obecnie, tak jak mówiliśmy, są 3 jednostki naszego zakonu. Prowincja, wiceprowincja i wikariat prowincjalny. Dla ciekawości mogę powiedzieć, skorzystam tu ze swoich notatek, z tych 10 wikariatów generalnych, bo to też coś pokazuje. Wikariat generalny na Węgrzech stał się teraz wikariatem prowincjalnym prowincji niemieckiej. Następnie wikariat w Ekwadorze stał się wiceprowincją. Wikariat generalny w Chile stał się częścią prowincji argentyńskiej. Wikariat generalny Świętego Tomasza w Belgii obecnie jest już prowincją, czyli od tego 2010 roku spełnił warunki, żeby stać się prowincją. Wikariat generalny w Republice Kongo jest wiceprowincją. Wikariat generalny Afryki Południowej jest wiceprowincją. Wikariat generalny Królowej Chin, czyli ten tajwański, też jest wiceprowincją. Wikariat generalny Świętych Aniołów Stróżów, czyli to jest wikariat związany z krajami bałtyckimi, jest wikariatem prowincjalnym prowincji francuskiej. Wikariat generalny Rosji i Ukrainy, tak jak wspominaliśmy, jest teraz częścią naszej prowincji. I ostatni wikariat generalny w Puerto Rico najpierw był oddany pod opiekę Kolumbii, a potem jednej z prowincji amerykańskich. To mamy 10 wikariatów generalnych, które w ciągu tych kilku lat stały się albo prowincjami, albo wiceprowincjami, albo wikariatami prowincjalnymi. Mam nadzieję, że za długo nie było. Nie, wydaje mi się, że to jest ciekawe statystyki. Zresztą chciałbym kontynuować ten kierunek w naszej rozmowie, bo powiedz, ile w ogóle jest prowincji naszego zakonu na całym świecie? No, tak. Obecnie jest dokładnie 35 prowincji naszego zakonu. Jest też, no to jest tak, sobie przygotowałem, mamy 3 prowincje w Afryce, 5 w Azji, 16 w Europie, 6 w Ameryce Południowej i Środkowej, 5 w USA i Kanadzie. To jest 35 prowincji na całym świecie. Czyli bardzo mocno jest jednak zakon zaczepiony w Europie, ale czy to też tak przekłada się na żywotność zakonu, czy... Znaczy, kwestia demografii to jest, powiedziałbym, bardzo delikatna kwestia. Ponieważ kiedy popatrzymy na statystykę zakonu, dominikanów na świecie jest powyżej 5000. Ale największa grupa braci to są bracia powyżej lat 70. Najmniejsza grupa to są bracia do lat 30.
Dlatego mówię, że demografia jest dosyć nieubłagana dla nas. I kiedy spojrzymy na statystykę naszego zakonu, to tak dla ciekawości, bo myślę, że warto to wiedzieć, pod koniec lat 50. było nas około 10 000. W 1980 roku około 7 000, w 2000 roku około 6 000. Obecnie jest 5100 naszych braci, więc to jest jakiś taki element na pewno do bardzo poważnego przemyślenia, w którą stronę nasz zakon pójdzie, bo tak jak mówię, no, demografia jest nieubłagana. To w każdej grupie zawodowej. Wiesz, kiedy mówisz, że to jest pytanie, w jaką stronę pójdzie, to co masz na myśli? W jakie strony może pójść? Znaczy nie, to jest pytanie o zaangażowanie naszego zakonu w jakie projekty, a rezygnacja z jakich projektów. Ponieważ jeżeli się zmniejsza liczba braci, też jeżeli zakon się w jakiś sposób starzeje, to tak na poziomie prowincji też to bardzo dobrze widać, to trzeba zweryfikować swoje zaangażowania. I myślę, że to jest coś, co nas bardzo konkretnie dotyka i co nas spotka. Mhm. Widać też taką tendencję do łączenia prowincji w związku z tym, że zmniejsza się liczba braci. Czy możesz opowiedzieć o jakichś ostatnich tego rodzaju wydarzeniach? Ostatnim tego rodzaju wydarzeniem to było połączenie dwóch prowincji niemieckich. Była prowincja tak zwana Teutonii, to jest prowincja obejmująca północne Niemcy, i prowincja południowa, to były Niemcy Południowe i Austria. I w zeszłym roku, czy 1,5 roku temu, obie te prowincje po kilku latach pewnego takiego procesu zostały połączone. Tak jak wspominałem tam w którymś momencie, to jest kwestia Niemiec i Austrii, ale obecnie także Węgier, ponieważ Węgry stały się wikariatem prowincjalnym prowincji niemieckiej. I przy Węgrzech to trochę warto wspomnieć o naszej obecności tam, ponieważ w momencie, kiedy w 1989 roku pojawiła się możliwość obecności oficjalnej kapłanów, także zakonników, to pierwszym wikariuszem generalnym tego wikariatu był ojciec Józef Puciłowski, nasz współbrat, i był moment, że było tam naszych 4 braci. Obecnie jest jeden ojciec, Andrzej Kostecki, który także pełnił rolę wikariusza prowincjalnego w Węgrzech. Także Niemcy to jest ostatni taki przypadek, chociaż... Przepraszam, jeszcze dodam do tych Węgier, że ważną rzeczą jest to, tak mi się wydaje, że bracia, którzy mieszkają na Węgrzech, część z nich odbywała swoją formację zakonności. To rzeczywiście... Nawet ja byłem jeszcze na studentacie z jednym z nich, tak, w Laszlo, Gottlieb. Tak, dokładnie, to prawda i to zresztą to było też zdumiewające, jak szybko i jak znakomicie się nauczyli polskiego, kilku tych naszych braci, którzy razem z nami studiowali. Także te Węgry to też takie miejsce bliskie dla nas Polaków. I w ostatnim czasie też przestały istnieć 2 prowincje. Prowincja Flandrii i prowincja Niderlandów. I obie te prowincje, czy też domy i bracia stali się częścią obecnej prowincji w Belgii. Czyli tej prowincji, która zaczynała jako wikariat generalny, a w ciągu krótkiego czasu stała się prowincją. Zjadła 2 inne prowincje i urosła. A wiesz, mówimy o takich mało optymistycznych zjawiskach kurczenia się czy znikania jednostek zakonu. A powiedz, gdzie najbardziej widać to takie dynamikę życia naszego zakonu? W jakiej prowincji jest najwięcej młodych braci, czy gdzie jest najwięcej powołań? To ciekawe, ja kiedyś tak myśląc sobie o całym zakonie, na jakimś spotkaniu uświadomiłem sobie, że na każdym kontynencie jest jakaś prowincja
i silna, i z powołaniami, i z jakąś tradycją bardzo różnorodnej pracy. W Stanach Zjednoczonych jest prowincja wschodnia świętego Józefa. W Ameryce Południowej jest prowincja kolumbijska. W Afryce jest prowincja Nigerii, chociaż też w ostatnich latach bardzo wzrosła i jest mocno obecna prowincja Afryki Zachodniej. W Europie mamy prowincję francuską. Nasza prowincja też przecież z tą ilością braci i także z tą różnorodnością pracy też jest dosyć silnie obecną prowincją, ale obecnie taką prowincją, która się najszybciej rozwija, to jest prowincja wietnamska. W Wietnamie zresztą w tym momencie, jeżeli chodzi o liczebność braci, to właśnie prowincja wietnamska jest najliczniejsza, 470 braci. Potem jest nasza prowincja, około 420. Te liczby, one są z końca 2024 roku, ale jak dobrze wiemy, życie się nieustannie zmienia i te liczby też się zmieniają, chociaż nie ma bardzo radykalnych oczywiście zmian. I kiedy mówimy o tych studentach, to warto wiedzieć, że obecnie w Wietnamie jest ponad 90 braci studentów. W prowincji Świętego Józefa i w prowincji Nigerii, o której wspominałem, jest ponad 60. Dla porównania obecnie u nas jest 30 braci studentów. I to samo, jeżeli mówimy o nowicjuszach. W prowincji Świętego Józefa jest 16. Jest taka też prowincja Świętego Różańca. To jest prowincja, która pochodzi z Hiszpanii, powstała w XVI wieku jako prowincja misyjna. Jest ona obecna, czy była obecna bardziej w całym świecie. Obecnie najwięcej jest ich w Azji. To jest też prowincja, w której jest najwięcej braci z Chin kontynentalnych i oni mają w tym momencie 14 nowicjuszy i Wietnam 13. I przynajmniej na koniec zeszłego roku był jedyny kandydat na brata kooperatora w całym zakonie, w nowicjacie właśnie w Wietnamie. Teraz na naszym studentacie jeden z braci się przeniósł ze stanu, czy myśli o tym, żeby się przenieść, więc będzie 2 braci w formacji. Znaczy formacji jest więcej. Mówimy o nowicjacie. To dziękuję za to uściślenie. Krzysztofie, bo mówimy o takiej terytorialnej różnorodności zakonu. No i my w Polsce na dominikanów patrzymy z polskiej perspektywy. A powiedz, czym twoim zdaniem polscy dominikanie wyróżniają się na tle braci z innych prowincji? To znaczy, nie chciałbym mówić, że się czymś wyróżniamy. Może czym jesteśmy inni. Być może jedną z cech naszych braci jest taka dosyć dobra i duża zdolność adaptacji w różnych miejscach na świecie. To też wynika z tego, że język polski jest mało przydatny w innych krajach, więc też nasi bracia mają dużą zdolność i umiejętność w różnych językach i to też trzeba docenić, ale także ze względu na naszą liczebność możemy też wesprzeć różne projekty, także ogólnozakonne. Mówiliśmy o tej obecności naszych braci w różnych instytucjach zakonu. Kiedy mówimy o Angelicum, to właśnie grupa braci z naszej prowincji, grupa braci z prowincji Świętego Józefa w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle Amerykanów, braci francuskich, z obu francuskich prowincji. To są dominujące grupy w sensie liczbowym i też pracujące. Tam to też pokazuje jakby pewną siłę także naszej prowincji w tej obecności w różnych jednostkach zakonu. Siłą rzeczy bracia muszą być bardzo różni na świecie. I chciałbym zadać takie pytanie, na które oczywiście można odpowiedzieć prosto, bo chcę zapytać o to, jaki jest wspólny rys dominikanów wszędzie. I jasne, można powiedzieć, że to, że po prostu są dominikanami, że wspólne konstytucje, ale
gdybyś mógł powiedzieć o czymś, co sprawia, że w twoich też licznych podróżach jako socjusza wszędzie czułeś się u siebie, jeśli tak było oczywiście, to co to jest? Tak żartobliwie mówiąc, można powiedzieć, że wspólnym rysem dominikanów jest ich różnorodność. Natomiast jak sobie myślałem o tym, to takie 3 punkty przyszły mi na myśl. Po pierwsze, to jest rzeczywiście moment pasji głoszenia i chęci głoszenia. To jest bardzo nasze i w wielu miejscach te spotkania z braćmi z różnych kultur, z różnych języków, gdzieś wokół tego zawsze krążyły. Jako nasza pasja głoszenia. Troska o studia, to jest też bardzo wspólne nam w większości miejsc. I też to trzecia rzecz, myślę, że to jest też związane z pasją głoszenia, ale otwartość na ludzi świeckich, na tych, którzy do nas przychodzą i szukanie też odpowiedzi na ich problemy. Nie to, że my mamy już teraz i wiemy, co należy powiedzieć, czy też jak to ktoś kiedyś żartobliwie i złośliwie powiedział, że kaznodzieja odpowiadał na pytania, których nikt dotąd nie stawiał. Nie było potrzeby na nie odpowiadania, natomiast nie odpowiadał na pytania, które rzeczywiście te konkretne osoby miały. Więc ten moment też otwartości i próby słuchania tego, co się dzieje i w świecie, i w danym miejscu, też myślę, że jest bardzo, bardzo dominikańskie. To jest coś takiego, czego słucham z taką dumą, że miło to słyszeć. A powiedz, z tych różnych podróży, to jakie miejsce wspominasz jako takie, do którego, nie wiem, chciałbyś wrócić, czy jak z jakąś szczególną serdecznością o nim myślisz? To jest oczywiście Tajwan i Chiny, ale to ze względu na moją osobistą historię, ale też wiceprowincja Tajwanu ma w sobie bardzo konkretną przyszłość i to jest też bardzo piękne miejsce, gdzie bracia z różnych krajów, jako członkowie jednej wiceprowincji ze sobą współpracują. Bo to są bracia i z Tajwanu, i bracia z Chin, i Polacy, o których wspominałem. Angelik jest z Ukrainy. Są bracia z Wietnamu, którzy zdecydowali się tam być i pracować, też tam się kształcili. Więc jest to takie bardzo, bardzo nadziejne miejsce, też ze względu na te kontakty i otwartość na Chiny kontynentalne. Jeżeli pozwolisz, to jeszcze dodam jedną rzecz, bo to też pokazuje, jak się zakon zmienia. Kiedy razem z ojcem Andrzejem Wójcikiem w 2002 roku przylecieliśmy na Tajwan, nasi zaprzyjaźnieni werbiści mówili z taką to i zabawnie, i złośliwie, mówią: Tajwan to jest takie szczególne miejsce, jest tam 30 dominikanów i 3 różne jednostki. Bo wtedy był tam wikariat prowincji różańcowej, hiszpańskiej, wikariat Niemców, dom nasz, który był pod jurysdykcją generała. Ale od tamtego czasu, czyli mamy 20 lat, ta konkretna jednostka naszego zakonu tak pięknie się rozwinęła, że stała się wiceprowincją. W tym roku w nowicjacie mają 5 braci, tyle samo, co nasza prowincja. Ja wspominam taki moment, kiedy Angelik Kicuła był w Krakowie, kiedy byłem na studentacie i on zachęcał do misji w taki zabawny sposób. Mówił: przyjedźcie na Tajwan, kupię wam skuter. No to jakoś tak było pół żartem wszystko opowiadane, ale że rzeczywiście to miejsce wydaje się takie bardzo żywotne i tak bardzo pokazujące też powszechność Kościoła, powszechność zakonu i uniwersalność naszej misji, tak? Dokładnie tak. Krzysztofie, w zasadzie nasza rozmowa już trwa dość długo i moje pytania powoli się wyczerpują. Czy masz jeszcze jakąś myśl na koniec, którą chciałbyś się
podzielić, albo po tym, jak już odbyliśmy te rozmowy w większej części, czy masz poczucie, że czymś zapomniałem? Nie, natomiast był taki moment, że byłeś zdziwiony trochę tą demografią naszą. Ja myślę sobie, że oczywiście należy na to spojrzeć też od takiej strony, tak, no coś się zmienia, ale jeżeli się zmienia, to nie po to, żebyśmy teraz usiedli i mówili, ojej, to za ileś lat to nas tu będzie dużo mniej, ale bardziej w takim kontekście, taka jest rzeczywistość. Trzeba temu się przyjrzeć i to, co wspomniałem, trzeba zdecydować, jak nasze życie też będzie wyglądało w przyszłości, jakie projekty mają przyszłość, a z jakich trzeba zrezygnować. I to jest pewna rzeczywistość i to, co dla naszego zakonu, my tak lubimy powtarzać, veritas, prawda. Więc prawda jest taka i teraz trzeba się z nią zmierzyć. I to na każdym poziomie. Tak jak się każdy z nas mierzy w swoim życiu, bo kiedyś się miało 30 lat, teraz ma się 60 i rzeczywistość też się zmienia. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztofie, za tę rozmowę i dziękuję Wam, że byliście z nami przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Zapraszam Was do tego, żebyście podzielili się z nami w komentarzach tym, które z tych dzieł czy miejsc, o których wspominał Krzysztof, jest dla Was najbardziej interesujące, albo gdzie sami chcielibyście poznać jakichś dominikanów. Jeszcze raz dziękuję Tobie, Krzysztofie, za tę rozmowę i zapraszam w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku na rozmowę z mniszkami. Nie Krzysztofa, ale Was, którzy nas słuchaliście. Dziękuję.